Cześć, witajcie w kolejnym filmie z budowy Jelcza. Chciałbym Wam również podziękować za wszystkie komentarze i łapki w górę. Widzę, że model wzbudził Wasze zainteresowanie, fajnie, że piszecie. Wiele osób narzeka na oryginalną kabinę z wycinanki Ansfera. Tutaj będzie zastosowana kabina projektu Pawła z kartonówek. Tutaj możecie zobaczyć jego profil na forum. Paweł, jeszcze raz wielkie dzięki za udostępnienie pliku z nową kabiną. Pokażę Wam, jak wycinam okna, a zwłaszcza kształt takiego zaokrąglonego kwadratu. Wcześniej takie elementy wycinałem dziurkaczem rewolwerowym, ale od jakiegoś czasu przerzuciłem się na igły do biopsji, tak zwane sztance. Najpierw robię otwory igłą, a następnie wycinam skalpelem. Kolejnym elementem jest tylna ściana kabiny. Tutaj też mamy dużo wytłoczeń do wycięcia. Akurat tym razem użyję wybijaka. Mam taki mały rozmiar 0,8. Wszystkie przetłoczenia mamy wycięte. Sprawdzam standardowo, czy wszystko pasuje i biorę się za klejenie. Teraz przeźroczystym butaprenem przykleję szyby. Szyby w modelu wykonuję z folii do laminowania na zimno. Folia jest dosyć sztywna i idealnie nadaje się do wykonania szyb w pojazdach. Element przyklejam do folii, następnie roluję patyczkiem, aby wyciągnąć nadmiar kleju i na koniec przemywam gotowe szyby cleanerem. Dzięki temu szyby nie będą upalcowane i brudne z kleju. Tutaj próbowałem wyciąć wloty powietrza, niestety nie wyszło. Zastąpię je cienkim drutem. Pokażę Wam, jakiego drutu użyłem. Jest to drut z AliExpress, który kiedyś kupiłem na próbę, na testy. Bardzo fajnie się z niego buduje i myślę, że za jakiś czas zamówię sobie różne grubości tego drutu.
tłoczenia na kabinie wykonałem z cienkich pasków poliestru. Paski przyklejam klejem superglue, nakładając go igłą. Następnie przyklejam fotele, kierownicę i na koniec zamkniemy kabinę, przyklejając dach. Taśmą malarską obkleję wszystkie szyby i przygotuję kabinę do malowania podkładem. Końcówką skalpela dociskam taśmę w rogach. Tak przygotowaną kabinę maluję podkładem w sprayu. W kolejnym etapie wykonam zawiasy. Użyję do tego izolacji z cienkiego przewodu. Izolację przycinam na milimetrowe kawałki, a następnie wydubuję kawałki miedzianego przewodu ze środka. Tak przygotowane zawiasy przyklejam do kabiny. Możecie również zauważyć, że szyby są zaklejone taśmą. Teraz kabinę pomaluję na czerwono sprayem. Kabina pomalowana, teraz zostało zerwać taśmę. Tutaj zobaczcie, taśma odeszła na krawędzi razem z farbą. Aby uniknąć tego błędu, następne szyby podczas rozklejenia natnę w krawędziach skalpelem. Dzięki temu farba wokół w ogóle się nie szczępi. Doklejam błotniki do kabiny, a następnie przyklejam uszczelkę przedniej szyby. Za to uszczelki bocznych szyb wykonam z elastycznej żyłki. Przyklejam jeszcze takie drobne detale, jak wycieraczki i klamki w drzwiach. A następnie pokażę Wam, jak wykonałem lusterka. Najpierw wykonałem szablon,
by wygiąć drut do dwóch identycznych lusterek. Jakiś czas temu zamówiłem na Allegro folię chrom do oklejania samochodów. Z tej folii wykonam lustra do naszych lusterek. Zobaczcie, jak fajnie się wszystko odbija w tej folii, jak w prawdziwym lustrze. Lusterka mamy przyklejone, następnie wykonam przednie reflektory. Do tego celu użyję palnika, którym podgrzeję folię i następnie wytłoczę reflektory. Tutaj mam wzornik, gdzie będziemy tłoczyć folię za pomocą kulki. Podgrzewamy folię i dociskamy ją kulką. Tak wytłoczony element wycinam wybijakiem. Wystarczy przyłożyć i uderzyć młotkiem. Następnie szkiełko rysuję skalpelem, tworząc równoległe pasy. Odbłyśnik reflektora wykonuję z folii aluminiowej. Również tłoczę w wzorniku i kulką, ale nie używam do tego gorącej temperatury. Kręcę kulką do momentu, aż folia się przedrze. Nie muszę nawet tego wycinać. O, zobaczcie, jeszcze trochę i samo wypadnie. Następnie przyklejam żarówkę. Taką żarówkę możecie znaleźć w woreczkach, które są w pudełkach po butach. Następnie wszystkie części, które wcześniej przygotowałem, sklejam ze sobą. Na dziś to już wszystko. Jeśli chcesz być na bieżąco z budową tego modelu, nie zapomnij subskrybować mojego kanału.